Witam Was serdecznie. Słuchajcie, trzeba się ogolić. Ewidentnie. Zróbmy to z jakością. A jakość nam daje, tak, Tatara Muramasa. Wracamy do tej maszynki, kończymy tak zwaną sagę 5 ustawień. I powiem Wam szczerze, i pojedynek na końcu jakiś zrobimy, nie? Jeszcze mi kilka pomysłów wchodzi po głowie, ale zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że jestem ciekawy. Jestem ciekawy bardzo, bo zgodnie z tabelą, którą swego czasu Wam pokazywałem, jeżeli chodzi o przedstawianie tej maszynki i z ustawieniami charakterystyki na danym numerze. Numer 3, który ostatnio przegalaliśmy, to była odpowiednik mniej więcej Tatara Masamune Nodachi. I pamiętacie, że Nodachi była taka, podkręciliśmy tam agresję, ale to nie było to. Masamune w standardowych ustawieniach, jeżeli chodzi o głowicę, czyli, bo tam nie ma regulacji, ale jest głowica z możliwością wymiennych płytek, dawała lepsze golenie. Nodachi podkręciła agresję i co z tego? Tak po prostu. Oczywiście w moim odczuciu. Jeżeli chodzi o dwójkę, to właśnie wchodzimy w pułap Masamune bez żadnego Nodachi. I to mnie bardzo ciekawi. Czy znowu będę miał to odczucie, że jest łagodniej, ale przyjemniej, łagodniej, ale skuteczniej? Sprawdźmy. Słuchajcie, dzięki koledze Marcinowi z grupy facebookowej, który nam pożyczył ten sprzęt, mamy też żyletkę Tatara. Tak jest. Dokładnie taką żyletkę dedykowaną do tej maszynki, która była w komplecie. Będziemy dzisiaj do niej wsadzać i weryfikować. Więc jeżeli już będzie komplet, no to musi być wyjątkowo chyba. Tak mi się wydaje. No i za te pieniążki łatwo być nie może. Musi być idealnie. Ale że ideałów nie ma, sprawdźmy. Tatara Double Edge Blades. Kojarzymy wojownika japońskiego. Made in Europe. Czy ja wiem? Nieźle. Produkujemy w Europie żyletki. I to nie ze wschodniej ściany, mam nadzieję. Słuchajcie. Bardzo ładnie opisane. No ogólnie rzecz biorąc, Tatara i w maszynkach, i we wszystkim pokazuje absolutny kunszt, jeżeli chodzi o detale. I tak samo jest z tą żyletką. Tatara Swedish Stainless Steel. Coś nam zaczyna to podpowiadać, jeżeli chodzi o tą Europę. Z drugiej strony Tatara, wszystko tu ładnie opisane, nawet mamy żyleteczkę, mamy delikwenta, wojownika japońskiego. Powiem Wam szczerze, odklejamy. Nowa żyleteczka. I to jest pierwszy wizualny papierek. Mamy drugi, czyli tak zwaną nawoskowaną drugą papierkową membrankę. I co tu mamy? Tu mamy klej. I to dużo kleju, dla jasności. Dużo kleju. Nie ma tutaj żadnych oznaczeń. Na żyletce widzimy co? Tatara Platinum Coated Blade. Z drugiej strony dokładnie to samo. Laserem wycięty taki napisik. Ładnie, nowo. Tatara do Tatary. Słuchajcie, odkręcamy sprzęt i wsadzamy komplet. No mam nadzieję, że dzisiaj mile się zadziwia. Na pewno, że z przyjemnością ogolę to, co mam na twarzy, bo już tego nie chcę mieć. Dociągamy. Otworki w równym miejscu muszą być pięknie. Dwójeczka. Wszystko się tu zgadza. Słuchajcie, dla jasności jeszcze. 0,70 mm gap i 0,07 ujemna ekspozycja. Takie są parametry tego ustawienia. Tak zwana płytka dolna już się rozjechała. Słuchajcie, ale to nie wszystko. Wsadzamy maszynkę, niech się grzeje. Mamy tutaj jaki. Dokładnie tak. I przetłoczone, takie jasne, bardzo, ale to bardzo kremowe coś. A co mamy przetłoczone? Słuchajcie, dzięki drugiemu Marcinowi, tak, mam szczęście do Marcinów, jeżeli chodzi o dobre dusze współtworzące kanał,
Donnie Darko podesłał nam takie coś. To jest Hacks, grecka produkowana w Atenach produkcja. Hacks, a dokładnie Redemption. Taki delikwent i taki zestaw dzisiaj będzie przegalany. Redemption odkupienie, no powiem szczerze, świat futurystyczny, chyba obcy z tego co widzę, raczej na pewno, nie rozpoznaję gościa, jakiś taki trochę za duży, trochę bulwowaty i trochę dziwny i na dole jeden żołnierzyk, który, że tak powiem, ma przerąbane, tak w skrócie, chyba odkupienie, prawie biblijnie, ale z tego co widzę, producent Hacks bawi się tutaj w bardzo ładne grafiki na swoich mydłach z przeróżnych filmów. I ten podejrzewam, że też jest jakimś filmem, no, coś tutaj ewidentnie było na rzeczy. Dajcie znać, czym wam się tu kojarzy. Z czym, z jakim filmem kojarzy wam się ta grafika. Redemption. Obcy człowiek, świat futurystyczny. Ciekawe. Tak jak lubię filmy fantasy, tak tutaj nie za bardzo mogę skojarzyć. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy bazę Cortex. Baza, która podobno daje nam fantastyczne właściwości. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, mamy je wypisane na dole opakowania. Intensywność powyżej przeciętnej. Jest dobrze. Są nuty zapachowe. Nuty zapachowe bardzo ładnie, że nam tutaj wszystko opisuje producent w 114-gramowym opakowaniu, jeżeli chodzi o towar. Ale my sobie sami to odkryjemy. Powiem wam tak w skrócie. Oprócz tego arsenału, głów, nut, szyi i tak dalej, i serca, ja to czuję mieszankę cytrusową, aż mi w nosie zakręciło. Mieszankę cytrusową, słuchajcie, trochę mandarynki, trochę limonki, trochę gorzkiego pomarańcza, takie totalna kombo cytrusowe i świeżość morska. Tak w skrócie. Cytrusy plus świeżość morska. Żadnego super kwasowości, żadnej super słodyczy, nic z tych rzeczy. Jest dobrze. Jest świeżo, jest uniwersalnie, jest całorocznie, mimo że jesień mało zabawna za oknem. Postanowiłem wybrać właśnie ten zestawik z ciekawości. Czemu? Bo z boku mamy bazę. I w bazie już się dzieje. Jak przypadło na Grecję, a w sumie Hacks to jest Grecja, oliwa z oliwek tutaj rządzi. Baza Cortex też. Cortex, osłonka pestki oliwnej. Tak, dokładnie. Stąd zasięgnięta jest nazwa. Tu wszystko ma odzwierciedlenie. Ale oprócz oliwy z oliwek też jest na którymś pozycji, więc nie ma za dużo, Tallowaid, czyli łój zwierzęcy. Jakaś tam domieszka jest. Jest wyciąg z aloesu, są otręby ryżowe, są kiełki pszenicy, czyli ADE, o ile pamiętam, witaminki. Wszystko tutaj jest, wszystko co najlepsze z roślin, plus dodatek Tallow. Odkładamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o konsystencję, bo przetłaczałem tutaj to wcześniej, Hacks znany jest z tego, że to niby jest jako mydło, ale powiem szczerze, jest to krem gęsty, nie, ultra rzadki, klejący, tłusty. No, nawet przetłoczenie do miseczki tutaj robi problem, bo palce całe ufefrane, co nie zmienia faktu, że Hacks jest znany. Ja już przerabiałem jeden filmik, tutaj go odnajdę wam, z Gwiezdne Wojny. Kojarzycie Hacks. I tu rzeczywiście będzie, wydaje mi się, podobnie. Poślizg to jest domena i to jest punkt, idealny punkt produktów Hacksa. Czym wyrabiamy? No, skoro tutaj jakiś futurystyk, jakiś alien przyleciał na Ziemię, no to przyleciał skąd? Mystery Space. Tak, dokładnie tak. Idealnie pasuje, prawda? Kojarzycie go na początku. Dawno już się nie goliłem borsuczkiem. To co mamy tu bandzik, co nie zmienia faktu, że jaki 24 mm jest dobrze. Tylko od razu mówię,
zaczynam wyrabiać. Jest mokro, jest przetłoczenie, pogadamy. To jest wersja, pił, ale się chyba za dużo nie napił. To jest wersja cięcia, jeżeli chodzi o knot fan, nie bulb, czyli nie żarówa, tylko fan. On jest wyższy, on jest bardziej tak cięty wzdłuż, przez to daje całkowicie inne odczucia. Dla niektórych mopowaty, dla mnie sam raz. Czemu? Bo jest delikatniejszy, bo dla mnie nie ma ultramopowatych pędzli. One po prostu mogą mieć całkowicie inną charakterystykę. To jest tak jak z maszynkami. Jedne są świetne, bo są łagodne, drugie są średnie, te agresywne też mają swoją charakterystykę i tak samo jest z pędzlami, ale ile gustów, tyle opinii, więc od razu mówię, ten pędzel, jeżeli chodzi o Mr. Space, cięty w tak zwany fryzurkę fan, jest mięciusi, jest mopowaty, jest przyjemny i jest żarłoczny. Chcę mu się pozbyć całkowicie tego, co tu jest, czyli mydło do wzięcia, jeżeli chodzi o knot, bo już tutaj zanika. Za chwilę sobie dokończymy na twarzy, ale jeszcze troszkę powyrabiamy. Także to jest pierwsza kwestia. Dziękuję bardzo za odbiór naszej nowej konwencji podcastowej, jeżeli chodzi o wspólnie prowadzone z moim prawoskrzydłowym, z Japurkiem, z Łukaszem. Bardzo się to ogląda, bardzo jest fajny odbiór. Dzięki w imieniu moim i Łukasza. Tak sobie pomyśleliśmy, że nasze dwie głowy, które do Was mówią, fajnie, że mówią i mają co tam do powiedzenia. Ewidentnie, szczególnie jak się dwie gaduły znajdą. Co nie zmienia faktu, że dobrze jest odkrywać i poznawać nowych ludzi, których jeszcze albo nie widzieliście, albo my chcemy zasygnalizować, że są w świecie tradycyjnego golenia na polskiej scenie. I Bercik jako prototyp dobrze się przyjął, dobrze się to ogląda patrząc ze statystyk, bo mi to zawsze się dobrze z Bercikiem i ogląda, jak się goli i rozmawia, jak nawet prywatnie rozmawiamy, co nie zmienia faktu, że widzę, że ta konwencja się przyjęła i tak będą gości. Nie tylko dla jasności, bo wystrzelamy tu wszystkich gości i co będzie. Ale będziemy mieszać. Będą goście i będziemy my też sami. Będzie różne konwencje i klasyczna, i nowe podejście do tematu. Skoro Wam się spodobało, jest zapach. I jest to naprawdę przyjemny. Taki cytrusowy, przyjemny, świeży, nieprzytłaczający. Totalna uniwersalność zapachu. Skoro to się przyjęło, wracając do tematu, to idziemy w to. Będziemy Wam przedstawiać tych ludzi, których uznamy za stosowne, że być powinni na naszym kanale i chcemy, żebyś coś ciekawego powiedzieli i żebyście Wy posłuchali. Dajmy, że tak powiem, przestrzeń i Wam, i naszym gościom do wypowiedzenia się w jakichś tematach, oczywiście moderowanych przez nas i jeżeli jest odcinek u mnie, to ja to moderuję, jeżeli jest odcinek u Łukasza, to ja jestem w tle, a główną koncepcją, jeżeli chodzi o rozmowę z naszym gościem, zajmuje się Łukasz. Dobra, słuchajcie, tu już praktycznie nie ma co wyrabiać, bo wszystko borsuk zeżarł, napchał się niesamowicie, jakiś nażar się. Ja wiem, że jest zaraz zima i zwierzęta chcą jeść, no ale bez przesady, żeby aż tak. Chyba że za długo był na stojaku, oj czekajcie, mi się pędzel ufefrał, za długo był na stojaku i powiedział Snowy, muszę się najeść, bo nie wiem kiedy będę miał znowu czas i możliwość na to. Dobra, pędzelek wyczyszczony i jedziemy. Tak, jest mięciusi, jest delikatny, nawet kilka szorców starych na temat miziania tego delikwenta znajdziecie u mnie na kanale i powiem Wam szczerze, ja osobiście lubię takie pędzle, ale kwestia podejścia. Jeżeli ktoś lubi odjaki właśnie borsutki, ale sztywniejsze i troszkę bardziej inaczej pracujący na twarzy, bo ten to naprawdę, no miziać się chce skubany. Ewidentnie chce się miziać.
To bulb. Pamiętajcie, żarówa. Okrągła, bardziej wyokrąglona wersja knota. Jeżeli chodzi o pianę, tworzy nam się. On próbuje nam tutaj i oddawać i nażerać się jednocześnie. Rozłożył nam się okrutnie. Borsuki mają to do siebie, że nie muszą się oswajać jak świniaki. No po prostu są gotowe do pracy. Za to płacimy, prawda? Za to płacimy. O tak, zobaczcie. Zobaczcie średnicę tego gościa. 24 mm. się rozłożył jak spadachron. Normalnie jak spadachron. Ciekawa ta piana, powiem wam szczerze. Bardzo treściwa, przyjemna. Z tego kremu zwanym mydłem. Jeżeli chodzi o Haxa, to ja mam... To nie ma. Cały czas mam namiary ustawione na Dark Side. Czyli piękne, ciemne klimaty Gwiezdnych Wojen. No coś fenomenalnego. Ale zniknął. Może się pojawi. Tam była reformulacja. I zniknął z polskiego rynku. Zobaczcie, co tu za piana się stworzyło. Genialne. Po prostu genialne. Tak, dzisiaj było dużo wody. Normalnie z kranu laliśmy. Genialnie. Jest gęsto, jest treściwe, jest przyjemnie. Hax. Dobra firma. Oj, dobra. Chyba że mnie zadziwią Redemption. Ostatnia wizyta z Haxem na kanale była rewelacyjna. Dobra. Ustka sobie robimy, żeby przypału nie było. Uszy pięknie namydlone. To co? Golimy. Drugie ustawienie Tatara Muramasa. Czas lewe ucho golić. Żartuję. Nie będziemy uszy golić. Lecimy. Tak jest. Ewidentnie idziemy w kierunku Masamune. Czemu? Bo ewidentnie nam poczucie żyletki zanika. Podobnie było w Masamune właśnie. Dlatego Masamune konfrontowałem z Hensonem. Z faktu takiego, że tutaj już wchodzimy w te ustawienia, gdzie nie ma sensu nasłuchiwać żyletki orającej nam skórę, ścinającej przy okazji genialnie, a może i nie, ale bynajmniej zarost, bo tutaj nie ma tego. Po prostu tutaj już wchodzimy właśnie w ten pułap, przeczucie żyletki jest na poziomie bardzo, bardzo znikomym, co nie zmienia faktu, że znamy z przeszłości i zobaczcie, nie trzeba męczyć skóry, nie trzeba czuć żyletki w makabryczny sposób, żeby się świetnie ogolić. A przede wszystkim bezkontuzyjnie, bo o to chodzi, o ten balans chodzi i po to producenci kombinują, żeby nie było kontuzji, ale żeby było świetne golenie. Chcesz czuć żyletkę? Bierzesz erkę, czujesz żyletkę, robi robotę. Kwestia gustu. Są ci, którzy lubią czuć ostrze, ewidentnie lubią, bo muszą czuć, bo wtedy się czują dobrze, a są ci, którzy nie potrzebują, ale chcą się świetnie wygolić. Jedni i drudzy mają swoje preferencje. Jedni i drudzy niech się golą, jak uważają. Ja tylko mówię, jakie odczucie mam na dwójce. I tu już właśnie idziemy w tą stronę. Dokładnie. Powiem szczerze, zapach jest, ta intensywność jest taka, jak lubię na twarzy i w tygielku. I powiem szczerze, że to, co Hax zostawia, tu się nic nie zmieniło od ostatniego razu. To, co Hax zostawia na twarzy, to jest po prostu szaleństwo. Zobaczcie. To się robi jakaś otoczka
A ten to już jest w ogóle szaleństwem, bo znowu chce być zabłysnąć, a dokładnie operator dupa. Znowu tam jest podhaczony lekko. Zobaczcie, absolutnie fenomenalne białe mazidło. To oblepia, to nie tylko oblepia miseczkę, jak ją wsadzasz do środka, on oblepia też twarz. I to jest genialne. Wiecie co? Już zawczasu, żeby tutaj z ręcznikiem się nie męczyć. Rubinek, tak. Pan Rubinek. Taki defekt. Taka natura, jak to się mówi. Podlecimy tutaj Aunen. Zawsze na posterunku. Polecam w jakiekolwiek akcje. Osma. Ja jestem aunowy. Jak tylko cokolwiek nie tak, bierzemy aun do roboty i niech się dzieje. Naturalnie. Dobra. I lecimy. Drugie przejście. Zaraz będzie świetnie, po prostu to, co Haks robi na twarzy, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Zostaje taki poślizg. Owszem, mistrzem wydajności Haks nie jest. No bo ten krem po prostu trzeba przełożyć i on potrafi tutaj zniknąć. Może nie aż na takim poziomie jak stary bazy Westmana, ale potrafi. Co nie zmienia faktu, że powiem wam szczerze, rewelacja. Maszynka sunie po prostu po twarz. Absolutnie sunie po twarz. Drugie w poprzek. I tak, bardzo, ale to bardzo wchodzimy w etap goleń tak zwanych delikatnych. Na więcej sobie możemy pozwolić, jest większa koncepcja, bo nie ma tutaj już problemu. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z tą tabelą, ustawienie 2 i 1 to jest odpowiednik Tatary Masamune. Z bardzo dużą satysfakcją wchodzę w ten pułap, bo chcę, jak dobrze wiecie, porównać jedną i drugą, bo jestem ciekaw, czy to jest rewolucja, czy nie wiem, co to jest. Ale tak, widzę, że ta charakterystyka już jest odczuwana. Jest odczuwana. Mieliśmy coś ścinać. Zaraz nie był jakiś najmniejszy. A zobaczcie. Ona po prostu sunie. Ale to, co Haks pomaga, to jest niesamowite. Jak z Haksa już po prostu ta maszynka się ślizga jak po jakimś lodowisku. Po ultra lodowisku. Niesamowite. Baza Cortex Haks. W Atenach wiedzą, jak robić. Świetny poślizg. Dosyć intensywny zapach, ale przyjemny bardzo. Czyli po mojemu. I tu się wszystko zgadza. Przy okazji grafiki, jak ktoś lubi filmotekę sobie zarzucać i systematycznie w tym klimacie być, to powiem szczerze, że można sobie skojarzyć co nieco. Acz mówię, nie do końca kojarzę, jaki to film. Jaki to film był. Widziałem u Kwaska na kanale właśnie przegalał też mygło z Haksa. Z wiadomym, oczywistym gorylem, z King Kongiem. Tam nie trzeba było dużo myśleć. Była, wiadomo, asertywna małpka. Była wyspa, której broni i wszystko jasne. A tutaj? No nie wiem, naprawdę. Ostatnio też było wiadomo, że to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Ale tutaj nie wiem. Dobra, wiecie co? Niech oddaje. No nażar się tyle, zobaczcie. Ile on tego w sobie ma. No popatrzcie. Jeszcze plecy bym ogolił, jakbym praktykował taką czynność, ale nie praktykuję. Nie sięgnę. A z lusterkiem jakoś dziwnie. A przede wszystkim nie rośnie. Na szczęście
tam nie rośnie. Na twarzy rośnie i bardzo dobrze, przynajmniej można z przyjemnością się golić. Kiedyś uważałem, że na głowie beznadziejnie, że rośnie, no bo mam co mam, czyli uwielbienie do aerodynamicznych fryzurek. Ale aktualnie twierdzę, że nie ma problemu. Czemu? Bo większa płaszczyzna do golenia żyletką. Tak, wiem, panowie, którzy golą głowę, po skończeniu sagi z Tatarą będzie golenie głowy. Spokojnie. Pamiętam, słowo się rzekło. Nosa też nie golimy. Dobra, lecimy, słuchajcie. Ostatnie przejście pod wóz. Ależ ona. To jest taka tafla, że ta biedna maszynka sunie jak polonez na lodzie, nie? No. Jakoś mi to utknął pewien film kultowy, memiczny już. No, powiem wam szczerze, jest godnie. Jest naprawdę godnie. Jest przyjemnie, nie ma tu absolutnie żadnego tematu braku zaufania do maszynki. Weszliśmy w ten pułap, który owszem, zniwelował nam praktycznie do poziomu nicości czucie żyletki, ale to goli i to jak goli, jaką przyjemnością. Szczerze, na tym etapie, jeszcze nie patrzę na efektywność, na tym etapie moim zdaniem jest dokładnie lepsze golenie to niż z ustawieniem numer 3. Naprawdę. Jest lepiej. Jest bardziej przyjemnie, jest bardziej zbalansowanie. Ustawienie numer 5 i 4 czułem od samego przyłożenia żyletkę. Ona też była próbowana w ryzach, bo była, ale czułem żyletkę i na tym się skupiałem. 3, nie do końca rozumiałem, co autor miał na myśli. 2 już jest właśnie, schodzimy z czucia żyletki, ale efektywności. I tego chciałem, wiecie? Tego chciałem, bo dokładnie to, co nawiązałem do Nodachi. Tak było właśnie z Nodachi. Wszedłem na wyższy poziom. Owszem, trzeba się troszkę nacheblować z tego, co widzę. Wszedłem na wyższy poziom i co z tego? Skoro ona mi nie dała tego lepiej, co klasyczna Masamune. I tutaj mam retrospekcję. Normalnie mam déjà vu. Czuję dokładnie to samo. A z faktu, że posługujemy się maszynką firmy Tatara, coś tak jakby podobnego, nie? Świetnie po prostu. Jeszcze sobie tutaj wywija sobie, zobaczcie, pod różnymi, przeróżnymi kątami. Ona nam na to pozwala. Dokładnie Masamune to samo nam pozwalała. Ale czy do goli tak świetnie jak Masamune? Nie wiem. Będziemy zaraz weryfikować. Oszczędzimy tego typa, bo za chwilę znowu będzie marudził. Atencji będzie mu się chciało. Słuchajcie, koniec. Jeszcze, moment. Ten, co zawsze się kłóci. O, teraz jest perfekcja. Nie ma nic gorszego, jak się golisz idealnie i jeden ci tu będzie na krawędzi ust stał i wkurzał i mówił za każdym razem: ja tu jestem. Ogoliłeś się? Wcale nie. Powiem wam, jest tafla. Jest naprawdę tafla. Owszem, tutaj sobie Red Alert odpaliliśmy przez to kombinowanie różne kątowe, ale tu o to chodzi. Nawet jeżeli
na wizji zdrażnimy skórę. O to chodzi. Żeby pokazać, że można w różnych kątach. Ale to jest minimalne. To jest jakiś miejscowy temat. Słuchajcie, podrażnień oprócz tam Rubinka, którego przyhaczyłem z rozpędu, to nie ma. Jest dobrze. Jest totalny poślizg. To, co Haks zostawia na twarzy po goleniu, to jest po prostu rewelacja. To jest dalej tłusty. Świetnie nawilżający i świetny poślizgowe mydło. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o poziom do golenia, szkło, 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 szkło. Tutaj schowałeś podżuchwowe. No one takie to są, bo są. Nie będę mówił, że są minimalne. Są jakieś. A tutaj jest pusto. Tu jest pusto. Więc ogólnie rzecz biorąc, tak, zeszliśmy do poziomu takiego, że czucie jest o wiele, skrajnie inne niż na wyższych ustawieniach, ale też doszliśmy do takiego poziomu, że już oczekujemy tego, co ma Samyn. I powiem szczerze, z moją szyją, z tymi schowaśkami na przykład, szczególnie widzieliście, że kombinowałem w różnych kątach, tu nie, tutaj jest świetnie, tutaj też pokombinowaliśmy w dół i też bardzo dobrze. Od samego początku twierdzę, tak w duchu, gdzieś tam, że fajnie, że zrobiono Muramasę, fajnie, że zrobiono ustawienia, wszystko tu się świetnie zgadza. I okej, wykonanie genialne, golenia świetne, szczególnie dzisiaj, naprawdę o wiele przyjemniejsze niż ustawieniem trójkę. I efekt też był śmieszny, jakby lepszy, ewidentnie. Są to detale, są to szczegóły, ale mimo, że nie czujemy już praktycznie w ogóle żyletki, jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Tylko że ja mam ten mój punkt odniesienia, co Piotr mi sprawił w tej głowie, jeżeli chodzi o Masamyn. I mimo, że dwójka ma golić jako Masamyn, to z moją szyją Masamyn to nie jest. Masamyn sobie lepiej radzi z tym. Okej, wchodzimy na świetny poziom do golenia i jeżeli chodzi o przyjemność, ale nie jest to Masamyn na tym etapie. Już mogę to powiedzieć, bo nie będę jej miał do porównania do pojedynku, a pamiętam w głowie ten efekt. Efekt finalny rozwalił mi system. Więc powiem szczerze, szukamy tej jakości, wyjątkowości, którą miałem w Masamyn w każdym jednym detalu. Czyli pierwsze ustawienie nam to da? Sprawdźmy. Zostało tylko jedno. Wytrzymamy. I będziemy mieli odpowiedź już na wszystkie 5 ustawień. Czy dojdziemy do tego poziomu, czy nie do końca. Co nie zmienia faktu, że moja skóra czuje się świetnie. I powiem wam szczerze, jest dobrze. To jest właśnie to golenie takie, że nie ma jakichś takich dramatów, nie ma jakiejś pociętej szyi, skóry, haczenia. Nie trzeba ultra mocno czuć żyletkę, żeby było dobrze. Co na koniec? Zastanawiałem się bardzo, bo tutaj nie mam kompletu do tego Haksa i wpadłem na pomysł. Gdzieś czułem już ten zapach. Old Spice Wolf Turn. Tak jest. Old Spice Aftershave Lotion. Dla jasności. Europejski wypust i nie ma to nic wspólnego z Old Spice'em ze Stanów Zjednoczonych, oprócz nazwy. Czemu? Bo tamten Old Spice to jest po prostu poezja. On się pojawi na kanale, ale ja powiem szczerze, Old Spice europejskie i Old Spice amerykański, ten klasyczny, to są dwa różne produkty. Jakby oprócz tej nazwy totalnie, absolutnie totalnie ich nie łączę. Bo to się nie da. I jakością, i efektywnością, i tym jak działa na skórę, i zapachem, to są dwa różne produkty. Ale jeżeli jesteśmy już w Europie i mamy mydełko z Grecji, tak, Old Spice, Wolf Turn. I tutaj chyba wiecie, wilk te sprawy, wilczy kieł, pazur. Taka buteleczka biała, klasyczna jak dla Old Spice'a, zatyczka czerwona, 100 ml. Biała buteleczka z tak zwanym wilczkiem i sprawdźmy, zatyczkę wyciągamy, co tu mamy. Tak jest, bardzo zbliżono. To są podobne nuty. Jest przyjemnie, oczywiście nie identyczne dla jasności, ale jest podobnie. Alkoholu nawalili i to tak naprawdę bez stresu. Ło!
Powiem szczerze, to jest właśnie lubię to. Bardzo to lubię te alkoholowe, ale mówię, mam tak jak z Tatarą mam punkt odniesienia Masamun, tak z Old Spice'em mam punkt odniesienia, jeżeli chodzi o kwestię Old Spice'a amerykańskiego. Ale jest dokładnie podobnie. Są cytrusy, jest troszkę świeżości, jest minimalnie przełamane, bo wiadomo, że to nie jest komplet, ale nie jest źle. Jeżeli lubisz te zestawy, jeżeli nie miałeś amerykańskiego Old Spice'a, jeżeli lubisz wilki, to w małych, relatywnie, umówmy się, małych pieniądzach mamy Old Spice, czyli, że tak powiem, wariacje starego Old Spice'a w nowym wydaniu Wolf Turn. Czemu nie? Cytrusowo, świeżo i coś tam jeszcze. Ale ogólnie nie jest źle, nie jest wybitnie dla jasności, jest mocno alkoholowo, już wszystko odparowało, huknęło po skórze, ale to w jakiej jakości Hax zostawia skórę i w jakiej jakości Tatara zostawia skórę na ustawieniu numer 2, to jest po prostu coś niesamowitego. Świetne, przyjemne, naprawdę dobre golenie. Więc jeszcze raz, absolutnie na tak. Kolejny Hax i znowu się sprawdza, i znowu się zgadza, i znowu daje rewelacyjne golenie. Kurczę, w Grecji potrafią robić te mydła. Naprawdę, polecam z Haxa, polecam. Kwestia grafiki, bo kupujemy oczyma, i kwestia zapachu. Reszta bezdyskusyjna. A jeżeli chodzi o Tatarę, wracamy, słuchajcie, do Tatary na ostatnim goleniu tatarowym, później tylko pojedynek. Ustawienie numer 1, szukamy Masamun, szukamy tej perfekcji. Czy ją znajdziemy? Już niedługo, już na kanale. Trzymajcie się, najlepszego. Cześć.